Zacznijmy od tego, że nie ma obowiązku czytać więcej. A właściwie to chciałabym, by nikt nie czuł presji, którą wywiera porównywanie się z innymi. Osobiście tego raczej nie doświadczyłam, ale podobno w świecie książkarskim internetowym istnieje takie porównywanie się, no bo ktoś czyta 52 książki w roku, ktoś czyta 70, a ktoś tylko 30. Także spokojnie w tym odcinku, nie o to chodzi. Zaraz też przy takim porównywaniu zrobiłoby nam się tutaj dyskusja o długości książek, o ich ciężkości, a właściwie ciężkości tematu i wypominanie, że no ta może przeczytała tyle książek, ale to były romanse, a ja to czytam noblistów i podręczniki, więc to też trzeba inaczej liczyć. Także nie o to tu się rozchodzi. Ja tutaj chciałabym się podzielić kilkoma sposobami, które sprawiają, że jest mi ostatnio łatwiej czytać więcej, no i może u Was się sprawdzą, także zostańcie tutaj ze mną. Tu będzie intro. Na początek, może tak z tyłka trochę temat, ale dodam może dla usprawiedliwienia, że dużo zależy od okoliczności. W grudniu miałam chyba rekord, styczeń też będzie dobry, ale pamiętajcie, że ja mam dość odchowane dzieci. I nawet taki mól książkowy, w ogóle ostatnio to taka dygresja, odkryłam, że na moim koncie internetowym w bibliotece mogę zobaczyć historię swoich wypożyczonych książek, wszystkich, od roku 2002. Przypuszczam, że od tego roku po prostu prowadzą rejestr cyfrowy, bo byłam zapisana wcześniej, ale no to było ciekawe. Także słuchajcie, były takie momenty, że nie czytałam nic tygodniami, czasem miesiącami, a jeśli czytałam, to były to książki typu Kicia Kocia. Także, no tak było. W tej chwili moje córki wyrosły już z takich bajeczek nudnych dla mnie i nawet jak im czytam, bo staram się im nadal czytać na głos, nawet tej starszej, bo uważam, że to jest ważne, to zazwyczaj czytanie tych książek mi również sprawia przyjemność. Nawet jest to literatura dla dzieci albo dla młodzieży. Widzę też, że odkąd moja młodsza córka poszła do pierwszej klasy, to ja faktycznie zyskałam przestrzeń na siebie w różnych dziedzinach, w różnych obszarach i nie chodzi tutaj tylko o czytanie. To budzi pewną frustrację, bo ogólnie jest fajnie mieć trochę więcej tego luzu, ale to jest raczej temat rodzicielski i rodzi pewne problemy też, także jeśli tu są matki dzieciom, to dajcie znać, czy jest potrzeba takiej pogadanki, może nie potrzeba, a chęć. O, dobra. Wracajmy do tych sposobów, bo po to tu jesteście. Sposób pierwszy i to będzie kontrowersyjny sposób, ten kontrowersyjny wziąłem na początek, czyli audiobooki. I zaraz się zacznie, że audiobook to nie jest czytanie książki i się nie liczy. A ktoś powie, a ja nie lubię i na pewno się nie przekonam i to jest bez sensu i po co to, na co komu potrzebne. Zacznę od tego, że z taką niechęcią do audiobooków to osobiście spotykam się raczej u osób, które nigdy nie próbowały albo dały szansę tylko jednej książce i stwierdziły, że to nie dla nich i koniec. Mam wrażenie, że sama idea wysłuchania książki wydaje mi się odpychająca, tak po prostu dla zasady. I miałam tak samo, ale kiedyś się przemogłam i okazało się, że w czasie moich sesji gotowania, gdy ogarniam, nie wiem, robię meal prep na kilka dni, albo sobie sprzątam łazienkę, albo ćwiczę, no nie wiem, co jeszcze robię, albo jadę autem, to nic mi tak dobrze nie wchodzi, a zwłaszcza w trasie w sumie wolę znacznie bardziej posłuchać książki niż radia, w którym mamy przerażające wiadomości i to często dobrane serio z drugiego końca świata, bo przecież musi się klikać, musi być strasznie, musi być w napięciu, albo są reklamy na wzdęcia, także wiecie. Na pewno spore znaczenie w tych audiobookach ma osoba, która czyta. Są lektorzy, których nie trawię i po prostu jak ich słyszę, to koniec. Nie, choćbym czekała na tę książkę, to ją odłożę, poczekam, aż będzie dostępna w bibliotece i koniec z tego. Ale to też działa w drugą stronę, czyli są też lektorzy, którzy sprawiają, że książkę oceniam znacznie lepiej. Oceniam ją o pół gwiazdki, a nawet całą gwiazdkę czasem wyżej, bo wysłuchanie tego audiobooka staje się pewnego rodzaju takim doświadczeniem trochę jak teatr, jak kino, staje się to po prostu słuchowiskiem. I teraz będę chwilę narzekać, bo jestem coraz starsza i chociaż nie mam raczej problemu ze wzrokiem, przynajmniej w tej chwili, to po całym dniu pracy moja głowa nie jest już w stanie się skupić na czytaniu.
I nie chciałabym wraz z wiekiem rezygnować z książek tylko dlatego, że nie będę miała siły czytać tekstu pisanego. Więc wolę się przyzwyczaić do tych audiobooków i nadal mieć dostęp do treści na starość, że się tak wyrażę. No i faktycznie dzięki audiobookom udaje mi się przeczytać, nie wiem, w zeszłym roku to z 30 książek z całego roku to były audiobooki spokojnie. Sposób drugi to będzie pilnuj swojego ekranu, a właściwie czasu ekranowego, bo wiecie, każdy z nas powie, że nie, ja wcale nie mam problemu z przeglądaniem Facebooka, Instagrama, TikToka, ale to też może być nałogowe odświeżanie Onetu lub Pintery, tak znam takie osoby. Może to też być oglądanie seriali na Netflixie, czy też po prostu w telewizji. Ja też nie mam problemu z tymi rzeczami, bo mam światłowód, więc wszystko mi działa sprawnie i szybko. Ale poważnie, wszystkim się nam wydaje, że grzecznie odkładamy ten telefon, tablet, nie siedzimy po nocach i nie oglądamy Netflixa czy tam innej rzeczy. Ale wy wiecie jak jest. I nawet jeśli spędzamy ten czas na takim pożytecznym scrollowaniu, bo z tych materiałów, z rolek różnych, z Instagrama czy tam z TikToka czerpię inspirację do gotowania, uczę się jak się ruszać w tańcu, dowiaduję się różnych rzeczy, które mi są przydatne w życiu, na przykład w rodzicielstwie albo w pracy zawodowej, to jednak bardzo, bardzo łatwo jest się tak zakręcić i trudno przestać. I się może okazać, że siadamy na fotelu i mamy sobie 10 minut poprzeglądać, a mija godzina. No i tu jak przeanalizujemy ten swój czas ekranowy, to możemy się nieźle zaskoczyć. Niektórzy stosują taką taktykę, że na przykład po 20 odkładają urządzenia. Ja generalnie uważam to za zdrowe, ale wiem, że nie zawsze się da, zwłaszcza jeśli jesteś w takiej sytuacji, że masz intensywne życie zawodowe, dużo obowiązków, dużo zajęć z dziećmi i ten moment, w którym te dzieci pójdą spać po 20, to jest jedyny moment, kiedy faktycznie możesz usiąść na fotelu, wypić herbatę i po prostu sobie poprzeglądać, co się działo na świecie. Więc jakby nie krytykuję, jak ktoś tak robi w żadnym wypadku, ale jeśli masz przestrzeń na to, żeby może odłożyć na kilka minut ten telefon i to nie musi być książka, chociaż tu mówimy o książkach, ale to może być jakieś rozciąganie, jakaś maseczka, coś, co będzie sprzyjało twojemu zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu, to polecam. Sposób numer 3 to nazywam to 10 minut dziennie lub 10 kartek dziennie. I on wynika z mojej takiej desperacji i frustracji i zmęczenia, gdy walczę z książką, która mi od razu nie wchodzi i która się długo rozkręca, albo mi nie pasuje styl autora, ale ja chcę dać szansę tej książce, bo na przykład są bardzo popularne, są to książki nagradzane i chcę wiedzieć, chcę je poznać, żeby móc się o nich wypowiadać i nie wystarczy mi pierwszy rozdział. Zdarza się też, że chcę poszerzyć swój repertuar książkowy i tak mam właśnie teraz z 2, które męczę. Jedna to jest właśnie ten włoski romantyzm, o którym ostatnio wspominałam. I ona nie jest zła, ale jest nudna. Już nie jest napisana w sposób współczesny, więc męczy. A druga to jest Żulczyk i Informacja zwrotna. I obie te powieści są bardzo polecane, ale i czuję, że one są dobrze napisane, że to nie jest jakiś szmatławiec, ale ciężko mi to wchodzi. To jest jakby nie moje klimaty. No i w takiej sytuacji sobie stawiam takie wyzwanie, że to czytam tylko 10 stron albo czytam tylko 10 minut. Zazwyczaj, w ogóle jak sobie to przeliczycie w skali całego miesiąca, to zazwyczaj się okazuje, że można w ten sposób przeczytać 1 książkę w miesiąc. Zależy od grubości. A w praktyce często się udaje przeczytać więcej, bo już stwierdzam, dobre, to przeczytam do końca rozdziału, a zdarza się, że książka na przykład po 80 stronie się nagle rozkręca i stwierdzam, to lecimy, czytamy, nie? I to się fajnie wiąże też z tym drugim punktem, bo właśnie można odłożyć telefon chociaż na te 10 minut, wziąć książkę i zobaczyć, co się stanie. I sposób 4, ostatni, czyli wyzwania. Na wiele osób świetnie działają motywacyjnie działają listy i wszelkiego rodzaju skreślenia, takie odznaczenia zadań. Wiecie, zrobiłam coś, tik i przypływ dopaminki. Na przykład takie portale jak Lubimy Czytać czy Goodreads dają możliwość zaznaczania przeczytanych książek, a my widzimy, jak ten pasek się zapełnia procentami i to na mnie działa super, że widzę, że na przykład przeczytałam 15% swojego celu, a ja mam, nie wiem, styczeń. I co ciekawe, domyślnie zazwyczaj wiele osób wybiera sobie cel 52 książki w roku, co daje 1 książkę na tydzień, ale jeśli dopiero zaczynasz czytać albo masz kiepski okres w życiu i nie masz siły,
to możesz to wyedytować. To nie musi być 52 książki. To może być 12 książek, czyli to będzie jedna książka na miesiąc, albo 30. A jak weźmiesz sobie te 12 i potem stwierdzasz, że nadal chcesz czytać, bo jest dopiero październik, to śmiało, to nic nie szkodzi, że zrobisz 130% swojego wyzwania. Tym lepiej. Można też robić takie swoje wyzwania własne, na przykład w tym miesiącu przeczytam książkę z listy top 100. Albo w tym miesiącu przeczytam coś od nowego autora, którego jeszcze nie czytałam. Albo przeczytam książkę wydaną w roku X. Ja na przykład sobie stworzyłam dodatkową listę z takimi klasykami, po które planuję sięgać pomiędzy tym, co czytam zazwyczaj. No i na przykład bardzo bym chciała, mam na liście, jak pójdę tym razem do biblioteki, to wypożyczę, jak już skończę to włoskie arcydzieło, czyli Wojnę i pokój Tołstoja, bo generalnie wiem mniej więcej, co tam chodzi, bo to jest historia znana, ale tak naprawdę nigdy jej nie czytałam. Dajcie znać, czy stosujecie któryś z tych sposobów, albo czy macie jakieś swoje sprawdzone. No i nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, czyli Żywoty Sary Edwina, bo już niedługo pojawi się styczniowy book haul, chociaż Edwin mi wspomniał, że jak tak idę z taką ilością książek, to chyba powinnam go dzielić na 2, no ale trudno, najwyżej nie zdradzę wam, które przeczytałam w styczniu, a które przeniosłam na luty. To będzie moja słodka tajemnica. Cześć!